Skoda Elroq pojawiła się w polskich salonach na początku tego roku. Myślę, że konkurencja może się obawiać, bo ceny Skody są z pewnością atrakcyjne, ale o tym powiem trochę później. Przód pojazdu wyróżnia się czarnym panelem zamiast osłony chłodnicy oraz wąskimi światłami LED z charakterystyczną sygnaturą. Zniknęło też logo z maski, a pojawił się napis Skoda. Skoda Elroq mierzy około 449 cm długości, a rozstaw osi to imponujące w tym segmencie około 277 cm. Do testu dostałem wersję 85, która poza standardem wyposażenia oznacza też akumulator o pojemności 82 kWh brutto oraz moc aż 286 koni mechanicznych. W praktyce oznacza to, że przyspieszenie do setki jest porównywalne do Skody Octavii RS, bo wynosi 6,6 sekundy. Praktycznie taki sam wynik uzyskałem w moim teście. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wypadły pozostałe wyniki przyspieszeń. Zwróćcie uwagę, że na klapie bagażnika też nie znajdziemy już logo producenta. Za chwilę przejdziemy do kolejnej części testu, ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo Twoja aktywność w postaci lajków, komentarzy, udostępnień filmu ułatwi mi pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Z góry dziękuję za wsparcie. Zajrzyjmy w takim razie pod maskę. Nie znajdziemy tutaj silnika, bo samochód ma napęd na tył. Silnik jest umieszczony poprzecznie przy tylnej osi. A to moim zdaniem jest ogromny plus. W ten sposób uzyskujemy lepszą trakcję przy mocnym przyspieszaniu, a mamy do dyspozycji aż 545 Nm. To jest naprawdę dużo. Myślę jednak, że mając kontrolę trakcji, nie ma się czego obawiać, zachowując oczywiście zdrowy rozsądek. Dodatkowo napęd na tył daje też możliwość większego skrętu kół, co w naszym wypadku potwierdza się. Średnica zawracania wynosi zaledwie 9,3 metra. Jest to prawdopodobnie pomiar wykonany między krawężnikami, bo znalazłem też w innych źródłach wynik 10,6 metra, co pewnie jest wynikiem od ściany do ściany. Tak czy inaczej, Elroq jest niesamowicie zwrotny. Wspomniałem już, że mamy do dyspozycji akumulator o pojemności 82 kWh brutto, ale dodam, że można go ładować prądem do 175 kW. W związku z tym ładowanie od 10 do 80% może zająć tylko 28 minut. Przy okazji zobaczcie, jak prezentują się parametry innych wersji napędowych. Czas teraz na bagażnik. Pojemność bagażnika w standardowym ustawieniu wynosi 460 litrów. To solidny wynik, a do tego mamy wiele praktycznych elementów. Po lewej stronie są schowki, półki, oświetlenie LED. Mamy aż 3 haczyki, w tym jeden rozkładany. Jest też gniazdo 12 V. Po prawej stronie mamy też podobne haczyki i półki, a pod podłogą bagażnika znajdziemy kolejne schowki, na przykład na zestaw naprawczy, kable do ładowania i inne drobiazgi. W naszej wersji jest też dostępna praktyczna siatka pod półką. Ale to nie koniec, bo w klapie bagażnika mamy nawet lampkę LED. Zmierzyłem też długość bagażnika w standardowym ustawieniu i wyszło mi około 84 cm. Natomiast długość mierzona do oparcia kierowcy wyniosła około 160 cm. Po rozłożeniu oparć niestety nie mamy idealnie płaskiej powierzchni. Sprawdźmy, ile miejsca mamy z tyłu. W naszej wersji mamy roletki u góry
Jest uchwyt. Uchwyty są z każdej strony. Z przodu i z tyłu. Ten element jest twardy w odróżnieniu od drzwi przednich. Tu jest miękki element. Skóra syntetyczna. Pod spodem taka gąbka. Tu już jest twardo. Klamka, podparcie łokcia jest miękkie, dół twardy. Miejsca na kolana bardzo dużo. Jeśli chodzi o miejsce na stopy, całkiem dobrze uważam jak na tą klasę samochodu. I jeszcze sprawdźcie miejsce na głowę. Przy wzroście 1,82 m. Tyle mamy do dyspozycji. Także bardzo dużo. Fotel w tym miejscu jest mięciutki. Mamy gazetownik plus mniejszą taką kieszonkę. W naszej wersji jest tutaj nawiew i trzecia strefa klimatyzacji oraz ogrzewanie skrajnych siedzeń. Na dole mamy jeszcze taki organizer. Tutaj są jeszcze miejsca na jakieś kubeczki na przykład. Przy czym ten organizer można wyciągnąć, jeśli nam przeszkadza. Jest też podłokietnik. Tu jest też miejsce, myślę, że na jakieś mniejsze puszki. Spokojnie dwie osoby znajdą oparcie na tym podłokietniku. Muszę przyznać, że jakość tej tapicerki jest w mojej ocenie bardzo dobra. Mamy tutaj wysokiej jakości tkaninę łączoną z skórą ekologiczną, no i do tego te pomarańczowe pasy bezpieczeństwa plus pomarańczowe przeszycia. Jest to opcjonalne wnętrze o nazwie Lodge. Bardzo doceniam, że możemy mieć z tyłu podświetlenie ambientowe oraz podświetlenie miejsca na stopę. Zobaczmy w takim razie, jak podświetlenie wygląda z przodu. Jest tutaj jeszcze lepiej, bo poza paskiem ambientowym na wewnętrznej części drzwi mamy też podświetlone kieszenie w drzwiach. Podświetlone też jest miejsce na stopy oraz jest pasek LEDowy na desce rozdzielczej. A to jeszcze nie wszystko, bo mamy też podświetlenie półki pod konsolą centralną. Mi osobiście bardzo się podoba wnętrze Skody. No, może trochę ten ekran centralny mógł być bardziej wkomponowany, ale przyznam też, że nie przeszkadza mi to w żaden sposób, na pewno nie zasłania widoczności. A jaka jest wasza ocena? Dajcie kciuk w górę, jeśli wam się to wnętrze podoba. Sprawdźmy materiały w naszej Skodzie Elroq. Góra drzwi jest miękka, tu mamy element ozdobny, klamka jest plastikowa, ale ładnie wygląda. Ten element jest miękki, skóra syntetyczna. Tu już jest twardy element, złożąca jako klamka. No i dół, kieszeń wyłożona wykładziną, bardzo ładnie to wygląda. Te elementy są twarde. Zobaczcie, jak to wygląda po drugiej stronie. Troszeczkę lepiej może będzie widać. I deska rozdzielcza. W tym miejscu miękka. Przód jest z twardego plastiku, ale tam nie dotykamy tego. Słupek jest plastikowy. Ta część deski rozdzielczej jest bardzo miękka w naszej wersji. Skóra syntetyczna, pod spodem taka chyba gąbeczka. No i tutaj mamy już elementy
plastikowe. Ale nawet ten schowek jest wyłożony wykładziną. No proszę. Bardzo przyjemnie. Zobaczmy dalej. Tu mamy kolejne schowki, przegródki. Jak widać, gniazda USB-C. 2 miejsca na telefony. Bardzo fajne rozwiązanie premium. 2 miejsca na kubeczki. Do tego potem przejdziemy, które możemy sobie regulować. Tu jest dno gumowane. Idąc dalej, ta przegródka jest na dole gumowana. No i można wyciągnąć, oczyścić miejsca na monety. No i teraz słynny podłokietnik Skody. Możemy regulować wysokość. W tym wypadku niestety nie ma możliwości wysuwania go, przedłużania. No ale zobaczmy, co tu jest pod tym podłokietnikiem. Mamy takie wyjmowane elementy. Tu też jest powierzchnia gumowana, którą można wyciągnąć, oczyścić. Możemy to wyjąć. Tutaj dalej, o, z boku jest gumeczka. W naszej wersji w każdym razie jest taki wyjmowany organizer. W niektórych markach służy to jako śmietniczka. Nie wiem, jak to tutaj wygląda. Być może też tak jest. No fajnie. Bardzo fajnie to wygląda. Fotele mają lekkie trzymanie boczne i dla mnie są bardzo wygodne. W pakiecie opcjonalnym Max, który mamy, przednie fotele są elektrycznie regulowane, mają pamięć ustawień, a nawet funkcję masażu, ale sam masaż nie jest zbyt zaawansowany. W naszej wersji tapicerka jest bardzo wysokiej jakości. Tkanina ma wypukłe wzory i jest łączona z ekoskórą. Moim zdaniem wygląda to wszystko bardzo dobrze i luksusowo. Sprawdźmy, jak wypadnie test kubków. Mamy tutaj możliwość konfiguracji, żeby zmniejszać ten otwór albo zwiększać. Tak to wygląda standardowo. Kubek termiczny. No, mieści się idealnie. Bardzo dobrze się trzyma, bez problemu. Gdyby do tego dołożyć puszkę 250 ml, też nie jest źle. Leciutko się chybocze, ale jest w miarę zabezpieczona. Natomiast jeśli tylko mamy taką puszkę, to możemy ten otwór zmniejszyć. No i teraz to już wygląda dużo lepiej. Na boki już nam się bardzo mało chybocze. Kubek też oczywiście się mieści. No już troszeczkę jest, wiadomo, mniej stabilny. Uważam, że jest to całkiem fajnie przemyślane rozwiązanie. Sprawdźmy w takim razie, jakie są wrażenia z jazdy tym samochodem. Na początek sprawdźmy elastyczność. Pomiar wykonałem w zakresie 80-120 km/h, a wynik to niecałe 4 sekundy. Czasy pozostałych przyspieszeń podałem na początku filmu. To moim zdaniem niezły wynik przy masie, która wynosi około 2100 kg w zależności od specyfikacji i wyposażenia. Wykonałem też pomiar czasu hamowania. Hamowanie od 70 km/h do zera wyniosło 2,17 sekundy.
Pozostałe wyniki też widzicie. Naprawdę coraz bardziej podoba mi się ten samochód. Skoda Elroq to auto o dużym zasięgu na trasie, jak na elektryka. W moim teście zużycia energii na autostradzie wyszło, że zużycie wynosi 23,1 kWh na 100 km przy średniej prędkości 120 km na godzinę na dystansie 130 km. W praktyce jechałem około 110-115 km na godzinę, a jak była potrzeba wyprzedzania, to przyspieszałem do potrzebnej prędkości, nie przekraczając dozwolonej. Na tej podstawie, jadąc samą autostradą, przejechałbym bez ładowania około 330 km. Można w związku z tym założyć, że startując z Warszawy dojechałbym bez ładowania do Gdańska, pokonując około 360 km, bo jadąc w mieście przy mniejszej prędkości zużycie energii jest niższe i też odzyskujemy energię przy hamowaniu. A teraz zobaczcie, jak wypadło w moim teście zużycie energii w trybie miejskim, bez najmniejszego oszczędzania, ciesząc się jazdą, startując pierwszym w zasadzie, jeśli się dało, spod świateł. Na dystansie 164 km zużycie wyszło 16,6 kWh na 100 km. Średnia prędkość na tym dystansie wyniosła 21 km na godzinę. Naprawdę bardzo dobry wynik to jest. Myślę, że jest to duży plus tego samochodu. Napisz w komentarzu, czy też tak uważasz. Przy okazji bardzo liczę na Twój kciuk w górę. Samochód jest bardzo cichy. Mój pomiar przy prędkości 90 km na godzinę pokazał, że jest to około 63 dB. W trybie komfort układ kierowniczy pracuje lekko, ale precyzyjnie. Gdy przełączymy się w tryb sport, kierownica się utwardza, a reakcja na gaz jest ostrzejsza. Na trasie auto prowadzi się stabilnie, bo nisko położony środek ciężkości dzięki baterii w podłodze daje poczucie pewności w zakrętach. Czułem jednak dużą masę tego samochodu. Tylny napęd wyraźnie poprawia trakcję i daje większą przyjemność z jazdy, a dodatkowo ułatwia też manewrowanie w mieście, o czym już mówiłem wcześniej. Zaprezentuję Wam teraz, jak wygląda oświetlenie ambientowe, które mamy dzięki opcjonalnemu wnętrzu Lodge. W międzyczasie omówimy sobie też aktualny cennik. Cennik z uwzględnieniem rządowej dopłaty w wysokości 30 000 zł zaczyna się od 119 900 zł za podstawową wersję wyposażenia 50 o mocy 170 koni mechanicznych z akumulatorem o pojemności brutto 55 kWh. Nasza testowana wersja to 85, w której mamy do dyspozycji 286 koni mechanicznych i akumulator o pojemności 82 kWh brutto za cenę 163 200 zł. Do tego w naszej wersji są jeszcze pakiety opcjonalne. Postaram się je umieścić w opisie. W całości jednak ceny moim zdaniem są dość interesujące w porównaniu do konkurencji. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Nasz samochód jest wyposażony w reflektory Full LED Matrix, które występują w pakiecie opcjonalnym. Jeśli często jeździsz po zmroku, zwłaszcza za miastem, to na pewno docenisz te reflektory. W mojej ocenie spisują się bardzo dobrze, może poza minimalnym opóźnieniem przy włączaniu. Nie zauważyłem też sytuacji, żeby ktoś został oślepiony. Podsumowując, uważam, że Skoda Elroq 85 to elektryk, który łączy przestronność i praktyczność SUV z dynamiką. Wiele elementów i funkcji zasługuje na najwyższe oceny i mogłaby spokojnie znaleźć się w samochodzie premium. Samochód jest komfortowy, cichy, a jednocześnie potrafi dać frajdę z jazdy. Koniecznie daj znać w komentarzu, co myślisz o Skodzie Elroq. Jeśli jesteś użytkownikiem, napisz, jak sprawdza się na co dzień. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Ci się podobał i zostawisz swój kciuk w górę. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!